Witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz serdecznie witam Panią Premier Estonii. Kaja Kallas jest naszą serdeczną, mówię Polski, przyjaciółką. Dlatego te rozmowy w czasie naszego dzisiejszego bilateralnego spotkania to nie były rozmowy trudne, chociaż o bardzo trudnych kwestiach. Wizyta Pani Premier Kallas to jest oficjalna wizyta w Polsce, ale jest też częścią większego przedsięwzięcia, w którym razem z Panią Premier uczestniczymy. Za chwilę będziemy razem spotykali się z naszymi kolegami premierami z Hiszpanii, Grecji, Luksemburga, Irlandii, Finlandii i z szefem Rady Europejskiej tu w Łazienkach w Warszawie. I będziemy dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że razem z Panią Premier prezentowaliśmy dzisiaj w czasie naszego spotkania zbieżne poglądy we wszystkich kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Europy. Przede wszystkim Estonia i Polska dobrze rozumieją, co jest priorytetem, tym prawdziwym, niewymyślonym. I tym priorytetem oczywiście jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych państw, bezpieczeństwo naszego regionu, bezpieczeństwo całej Europy. Mówimy o bezpieczeństwie oczywiście w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Estonia i Polska od pierwszych dni tego konfliktu, a także wcześniej, no i w 2014, w czasie pierwszej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, Estonia i Polska zawsze prezentowały ten sam jednoznaczny pogląd. Naszym zadaniem wspólnym, tak to ustaliliśmy, będzie w dalszym ciągu mobilizowanie, motywowanie wszystkich partnerów w Europie do jak najintensywniejszej i efektywnej pomocy w tym wysiłku zbrojnym Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Tutaj mamy już dużo osiągnięć i Estonia była bardzo aktywna i Polska, jeśli chodzi o różne inicjatywy, które wspierają Ukrainę, szczególnie jeśli chodzi o uzbrojenie, technologie służące obronie Ukrainy przed rosyjską agresją i będziemy w tym dalej konsekwentni. Rola Pani Premier jest nie do przecenienia, cieszy się bardzo dużym autorytetem wśród premierów, wśród naszych partnerów w Europie i bardzo się cieszę, że zawsze odczuwam pełne wsparcie i Pani Premier z mojej strony wtedy, kiedy rozmawiamy o kwestii rosyjsko-ukraińskiej. Poinformowałem także Panią Premier w kwestii dla Polski bardzo bolesnej, ale Estonia też to dobrze rozumie. To jest kwestia nielegalnej migracji. Mamy coraz więcej sygnałów, że reżim Łukaszenki chce wykorzystać ponownie kwestię migracji i presji na naszą granicę wschodnią z Białorusią dla uzyskania celów jakichś czy politycznych, dezintegracji, destabilizacji, a także dla własnego jakby takiego pseudopaństwowego biznesu. Dlatego powiedziałem Pani Premier, że będę dzisiaj wieczorem i przez cały czas, także po kolejnym rozdaniu europejskim tłumaczył i namawiał wszystkich naszych partnerów europejskich, aby nielegalną migrację potraktowali jako rzeczywisty priorytet i żeby cała Unia Europejska, nie tylko Polska, żeby cała Unia Europejska uznała potrzebę obrony naszego terytorium, ochrony granicy, kontroli na granicy jako europejski priorytet. Jestem przekonany, że w Estonii, ale także chyba wśród partnerów dzisiaj przy tym stole, gdzie będzie nas więcej, znajdziemy zrozumienie dla naszego punktu widzenia. Powiedziałem także Pani Premier, że polska prezydencja, która zacznie się 1 stycznia, będzie poświęcona bezpieczeństwu szeroko pojętemu, w tym bezpieczeństwu żywnościowemu, oczywiście militarnemu Europy. Imigracja będzie także tu ważnym punktem. Dzisiejsze spotkanie i z Panią Premier, i to wieczorne z sześciorgiem premierów i szefem Rady Europejskiej będę chciał poświęcić właśnie na zmobilizowanie nas wszystkich wokół kwestii bezpieczeństwa granicy i bezpieczeństwa Europy jako całości. Jeszcze raz dziękuję za
taką pełną solidarność i wzajemne zrozumienie. Polska i Estonia to naprawdę dobry duet w tych sprawach, prezentujący zawsze bardzo podobne poglądy. Pani premier Kaja Kallas. Drogi Donaldzie, drodzy dziennikarze, dziennikarki, cieszę się, że jestem dzisiaj w Polsce. Byłam bardzo rozczarowana, kiedy musiałam odwołać nasze spotkanie w Tallinie, bo zachorowałam na COVID. Zapewniam, że moje zaproszenie do Tallina jest aktualne. Rzeczywiście myślimy podobnie. Jesteśmy takim partnerskim duetem w wielu sprawach. W sprawach dotyczących przyszłości Europy, kierunku jej rozwoju, możliwości działań. Dzisiaj wiemy, że po drugiej stronie polskiej granicy toczy się rosyjska pełnoskalowa agresja przeciwko Ukrainie, co nas bardzo niepokoi. Znajdujemy się w decydującym, bardzo decydującym momencie. Rosja uważa, że nas przetrzyma, że nasza jedność gdzieś powoli się psuje, że w tej chwili może ingerować w wybory w demokratycznym świecie. My możemy i musimy udowodnić, że Rosja się myli. Ukraina musi zwyciężyć. Jeżeli nie zwycięży, znajdziemy się w dużo bardziej niebezpiecznym świecie. Wiele krajów, w tym nasze, dokładnie to rozumie. Podróżując po świecie, słyszę takie pytanie, co zrobi Putin, kiedy przegra wojnę? Ja odpowiadam, ja się bardziej martwię tym, co mógłby zrobić, gdyby tę wojnę wygrał. To nie ma sensu pytać, czy Estonia się boi, czy Polska będzie kolejna. Pytanie jest inne. Tak naprawdę kolejne będzie NATO. To jest skala tej gry. Jesteśmy w tym samym sojuszu i musimy pamiętać, że nie będzie jakiegoś kolejnego kraju. Musimy robić teraz wszystko w tym momencie, żeby nieść pomoc dla Ukrainy. Ukraina potrzebuje dziś przede wszystkim amunicji, a także pocisków obrony przeciwlotniczej średniego i dalekiego zasięgu. Tak to już jest, że historia wojen pokazuje, że ci, którzy mają więcej amunicji, z reguły wygrywają. My wspieramy Ukrainę również wojskowo, w tym dostarczając amunicję. Ukraina potrzebuje zobowiązań na długi okres, 25%. Tyle wynosi w tej chwili nasz odsetek pomocy, którą jako Estonia niesiemy w ramach grupy z Ramstein. Cieszymy się, że inicjatywy wsparcia dla Ukrainy znajdują zrozumienie. To jest też taka bitwa na siłę woli. Pamiętajmy, że trzeba robić wszystko, by osłabiać rosyjską machinę wojenną oraz wzmacniać sankcje, w tym również wprowadzać pełen zakaz importu rosyjskich produktów rolnych. Ta kampania musi być prowadzona w Europie i na całym świecie. Nie zapominajmy także o zamrożonych rosyjskich aktywach, które powinny być wykorzystane dla wsparcia Ukrainy. Nasi obywatele pytają nas, dlaczego mamy płacić za wojnę, której nie wywołaliśmy, i to jest uzasadnione pytanie. Wsparcie polityczne dla Ukrainy w ramach Unii Europejskiej jest oczywiście silne. Pan mówił, panie premierze, o tej wojnie, takiej wojnie cieni, którą Rosja prowadzi przeciwko nam wszystkim, instrumentalizując migrację na granicach z Polską, czy chociażby zwiększając siłę cyberataków chociażby na mój kraj. Cały czas widzimy tego rodzaju
próby ze strony Rosji, testowania, poddawania próbie naszej odporności. To są ataki, które są wycelowane w nasze społeczeństwa. Rosjanie sobie bardzo dobrze radzą z dolewaniem oliwy do ognia, z podżeganiem lub rozgrzewaniem konfliktów, które już istnieją w naszych społeczeństwach. Być może warto przypominać o tym również naszym kolegom z Zachodu, bo być może zapominają oni, jaki rodzaj instrumentariów w tej wojnie stosuje Rosja. Mówiliśmy z panem premierem o pogłębieniu współpracy w dziedzinie obronności i w przeciwdziałaniu atakom, cyberatakom na Polsce. Mamy tutaj znakomite przykłady współpracy. Pomagaliśmy już Polsce w rozwiązywaniu presji migracyjnej na granicy. Z kolei polscy lotnicy pomagali nam w realizacji misji policyjnej Air Policing nad naszym niebem. String Storm to jest nasz największy to są nasze największe poligonowe ćwiczenia, w których również polscy żołnierze uczestniczą, równocześnie przyczyniając się do lepszego poziomu bezpieczeństwa w regionie. Współpracujemy w wielu obszarach. Cieszę się, że dzisiaj tutaj mogę gościć i już teraz czekam na dyskusję z kolegami reprezentującymi inne kraje. Dziękuję bardzo. Mamy czas na 2 pytania, także zapraszam. Natalia Ojewska, Bloomberg. I would like to ask you both a question in English related Mam to do państwa pytanie military po aid to angielsku Ukraine. Just dotyczące both stress pomocy your long-term wojskowej dla cooperation when it comes to Ukrainy. providing Ukraine Mówili with military państwo support, o but you długofalowym also said that wsparciu we are i today at a współpracy w very tym decisive zakresie. moment. Równocześnie And that you have podkreślali provided państwo, quite że jesteśmy w recently Ukraine with some decydującym package of momencie. ammunition. But the fact Mówili is państwo o that Russia is dostawach still całkiem outpacing sporej European liczby capacities. amunicji dla So my Ukrainy, question ale is, Rosja would nadal you have Europę any wyprzedza. good piece of Czy information for mieliby Ukraine państwo that they could jakikolwiek expect dobry quite news, soon, jakąkolwiek a very dobrą substantial informację delivery on ammunition? dla Or you have Ukrainy? any Czy są contributors? Because there also are planowane quite a jakieś few, większe dostawy amunicji coalitions dla for tego kraju? ammunition. Wiemy, że And mamy if koalicję there amunicyjną. is Czy any ktoś chance może to reach a consensus chce when się it comes to the use dorzucić of Russian do assets tej exactly for the koalicji? military Oraz, purposes? to jest kolejna część, czy jest również konsensus w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich? Of course, we are small, so we have Jesteśmy to niewielkim also krajem, show oczywiście. that we can do this, so the bigger Musimy countries can also do this. pokazać, że And potrafimy, look into the tym samym warehouses. pokazując tym większym Just, krajom, że one też in coś the robić beginning of this powinny. week, Na I samym was, początku tego communicating tygodnia with, miałem leader of a rozmowę bigger country that, z I jednym z know that przywódców has większego air defense. kraju. That Rozmawialiśmy they are not using, na and temat that could be środków so much, obrony beneficial przeciwlotniczej. for My wiemy, że Ukraine ten right kraj now, ma because it's takie so hard możliwości, to ma hear taki this sprzęt, and który see nie this, jest that how they wykorzystywany i are, który you know, Ukrainie by się constantly bombing, przydał. Civilian Wiemy infrastructure, również, że Rosja civilians cały czas in bombarduje Ukraine, and, cywilną and infrastrukturę, knowing that there are cywilów countries w that could Ukrainie. do, Równocześnie more. wiemy, że są This is, kraje, które mogłyby zrobić więcej. question of everybody, To actually, jest that we pytanie all have a do skin in the game. wszystkich, What comes po to to, żeby the frozen zachować assets, zimną then, krew these i discussions działać. are ongoing. And Kwestia I'm happy to zamrożonych see that aktywów. we, Tutaj dyskusja cały you know, czas took się the first toczy. step, which is using Pierwszy the krok profits of już these frozen został assets. But I think that we wykonany have to go much w sprawie further, wykorzystania because, you know, zysków the legal naliczanych z tych arguments, aktywów. I can debate, Oczywiście wiem, about że those toczy legal się arguments, and the debata point is prawna, that, sama mogę się do tego that ustosunkować, the, ale sanctions najważniejsze already, jest to, prohibit use że of those sankcje assets. już So teraz we zakazują recognize that wykorzystania these are takich Russian aktywów. assets. We haven't Więc wiemy, confiscated them. że So te we know aktywa what są their value is, rosyjskie, but we also one know nie what są the value of the skonfiskowane, damages natomiast są is, what Russia is wycenione. causing to Ukraine. Wiemy też, So we jaka can jest make the wartość settlement of zniszczeń, those claims, która and we have to Rosja continue, powoduje w also Ukrainie. convincing others. Not everybody To is on są board, środki, które of the big można countries, wykorzystać but do some of rozliczenia them tych are, zniszczeń, so do rekompensaty. hopefully, Dyskusja together we trwa, can convince that również this is dyskusja something, because we prawna also have to trwa. think that, Musimy zrobić wszystko, żeby you know, innych przekonać,
przekonać, że to ma sens. Nie możemy sobie wyobrazić po tych wszystkich zniszczeniach spowodowanych przez Rosję w Ukrainie, że od tak po prostu znieślibyśmy sankcje. Nie można tak po prostu znieść sankcji bez zmuszenia Rosji do zapłaty reparacji. Estonia is one of the leaders when it Estonia comes to jest jednym our z common liderów actions, w zakresie on działań, the wspólnych responsible działań using of związanych z foreign assets of wykorzystaniem Russia. And of zamrożonych course, aktywów rosyjskich. just windfall profits is not enough. It's clear. Wykorzystanie samych zysków z tych aktywów to już coś, ale to na pewno nie wystarczy. Dla mnie to jest jasne. But, to be clear, and I Chcę think być it's obvious for all tutaj of us that jasny również w tym, co chcę final powiedzieć. decision about Ostateczna decyzja these assets, we need, dotycząca tych acceptance aktywów from będzie wymagała akceptacji 3/4, w tym 3/4 host of these assets, in fact. krajów, w których te This is, I aktywa think, się znajdują, na terytorium których te aktywa się znajdują. Ciekawe to zresztą pytanie, które zapewne padnie przy stole naszych rozmów po południu. Francja, Amerykanie, Niemcy, Japonia, Belgia to są takie kraje, gdzie te aktywa się znajdują. Jeśli chodzi o nas, na pewno można Estonia na nas liczyć. Od samego początku byliśmy w tym względzie konsekwentni. Oba nasze kraje wspierały ten pomysł wykorzystania nie tylko zysków, odsetek od tych aktywów, ale już zamrożonych aktywów. Amunicja, bo pani o to pytała, rzeczywiście ma pani rację, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Europa jest gotowa wydać nawet więcej. Mamy czeską inicjatywę koalicji amunicyjnej. Została ona natychmiast zaakceptowana przez niemal wszystkich naszych partnerów. Pieniądze jako takie nie stanowią problemu. Problemem jest brak dostępnych produktów. Bardzo ciężko jest zresztą zorganizować cały ten proces z wielu powodów, jak już mówiłem, niefinansowych, natomiast procedury są złożone, skomplikowane. Musimy sprawdzać, czy amunicja nadaje się do użytku. Dokładnie wiemy tu w Warszawie, w Tallinie zapewne też wszyscy to wiedzą, że i nikt nas nie musi przekonywać, że zegar tyka i że Ukraina potrzebuje natychmiastowego wsparcia amunicyjnego. Polska, zresztą nie tylko Polska, ale również Polska wysłała kolejny pakiet amunicji dla Ukrainy. No i patrzymy, poszukujemy teraz innych źródeł, które wydają się dość obiecujące. Proszę o kolejne, ale bardzo krótkie pytanie, dlatego że ze względu na kolejne spotkania mamy bardzo mało czasu. Dzień dobry, Martyna Szymczakowska, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Pytanie do pani premier. Jak Estonia zareagowała na zatwierdzenie paktu migracyjnego przez Parlament Europejski? Co to dla państwa oznacza? Dziękuję. We supported the compromise. So compromise is something that Kompromis nobody's really happy about. to jest taka rzecz, która nigdy nikogo do końca w pełni nie cieszy. Każdy musi się trochę posunąć, ustąpić z pierwotnie zajmowanego stanowiska, więc wspieramy ten wynik głosowania.